Dzień dobry, cześć. Cześć Asia, poczekamy jeszcze kilka minut, może ktoś się zdecyduje dołączyć. Co prawda jest już 18, mam nadzieję, że wróciliście już z pracy, ze szkoły, trochę ogarnęliście się i będziecie mogli spędzić ze mną najbliższą godzinę. Cześć dziewczyny. Od razu powiedzcie mi, jak mnie widać, jak mnie słychać, czy wszystko jest w porządku. Cześć Ola. Cześć. Cześć Agnieszka. Czy dobrze mnie słychać i widać? O, dobra. Wszystko jest ok. Słuchajcie, tematem dzisiejszego live'a będzie manikur kombinowany, opracowanie skórek w technice manikuru kombinowanego, wyrównanie płytki bazą, taki zrobimy sobie manikur natural, bardzo modny teraz, uwielbiany przez klientki, uwielbiany przez nas, przez stylistki, bo to jest łatwa praca, szybka i bardzo estetyczny wygląd, także to, co lubię najbardziej. To jest mój pierwszy live na moim profilu, bardzo się cieszę, mam nadzieję, że będzie nas jak najwięcej, ale też chciałabym, żeby miał taki charakter bardziej pogadanki, takiego spotkania, no bo mam nadzieję, że skoro tu jesteście u mnie, to znaczy, że albo cenicie moją pracę, albo po prostu mnie lubicie, albo to i to by była najlepsza opcja, więc będzie mi bardzo miło spędzić z Wami ten czas. Oprócz tego chciałabym też, żebyście jak najwięcej wynieśli z tego live'a, żebyście może jakieś moje techniki przełożyli, bo być może mężczyźni nas też oglądają. Poza moim mężem oczywiście. Pozdrawiam. No, żebyście coś skorzystały po prostu z tego naszego spotkania dzisiejszego. To co? Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają zbyt dobrze, nazywam się Iwona Wojnarowska. Jestem instruktorem marki Didier Lab. Na co dzień prowadzę salon Place for Nails w Warszawie. Tam pracuję z klientkami i prowadzę szkolenia. Jeśli chodzi o szkolenia, no to uwielbiam naturalne paznokcie. Prowadzę szkolenia podstawowe z manikuru kombinowanego, z classic manikuru. Prowadzę doszkolenia z techniki kombinowanej, właśnie coś takiego jak będziemy robić dzisiaj, czyli takie już skórki na wyższym poziomie, czysty manikur, wyrównanie płytki bazą. Oprócz tego również szkolę z poliżelu i żelu na naturalnej płytce, podkreślam. Także to z mojej strony krótkim wstępem to chyba wszystko. Także teraz róbcie sobie herbatkę, otwierajcie winko, co tam chcecie i przechodzimy do części technicznej. Że ja przekręcę teraz kamerkę. Mówcie mi na bieżąco, jaki jest obraz. Chciałabym, żeby było jak najlepiej, bo ostatnio miałam lekkie problemy techniczne, więc chciałam, żebyście jak najlepiej widziały i skorzystały. Jest ok? Dajcie znać, proszę. Super, widać. No to dobrze. Słuchajcie, jeszcze chciałam Was prosić, żebyście pisali do mnie. Ja na bieżąco postaram się odpowiadać. Jeśli coś pominę, to podbijcie pytanie. Jeżeli
nie odpowiem, albo jakieś pytanie Wam się pojawi po live dzisiaj czy jutro, śmiało piszcie do mnie w wiadomości prywatnej. Nikogo nie zostawię bez odpowiedzi. Tak? No dobrze, czyli tak, dziewczyny, przyszła do nas ta nasza klientka, do Was i od czego zaczynamy nasz manikur? To jest pytanie do Was. Fajnie by było, jakby ktoś odpowiedział. Dagmara, przygotowanie płytki. Ola, dezynfekcja. Tak, super dziewczyny. Tak, pomijając etap, prawda, dezynfekcji siebie, klientki i wszystkiego, co nas otacza, to zaczynamy w moim przypadku, bo tutaj jak widzicie moja modelka ma czystą płytkę, od przygotowania płytki. Natomiast jeżeli przychodzi do Was klientka z płytką, ze starą stylizacją, no to zaczynamy tą pracę od usunięcia poprzedniej stylizacji, tak? Ja zwykle usuwam 90% produktu, ponieważ jak wiemy, ja i Wy też, producent lakierów systemów hybrydowych zaleca, żeby produkt przebywał na płytce paznokcia 14 do 21 dni. To jest maksymalnie 3 tygodnie. Po tym czasie ten produkt traci, mówimy tu o bazie, traci swoje właściwości chemiczne, co może mieć po prostu negatywny wpływ na płytkę paznokcia klientki. Poza tym dziewczyny, teraz są modne te wszystkie bazy coverowe, ładne, kolorowe, to jest bardzo fajne. No ale jeżeli nałożymy za jednym razem biały, później nałożymy różowy i na koniec nudę i nie usuniemy tego wszystkiego do końca, tylko zostawimy, no to w przekroju to będzie tam po prostu cała tęcza. I co najgorsze, nie widzimy, co się dzieje, no bo to jest kolorowa baza, więc nie widzimy, czy jakieś pęcherzyki powietrza się pojawiły, jak wygląda ta płytka. Dlatego ja usuwam 90% bazy. Muszę mieć pewność, że tam nie ma żadnych pęcherzyków powietrza i że ta stylizacja będzie bezpieczna. Dobra, czyli tak, usunęłyście stylizację swojej klientki. I teraz, jeżeli to jest Wasza klientka, która przychodzi do Was regularnie, no to jakby tu Was prawdopodobnie nic nie zaskoczy. Natomiast jeżeli to jest klientka, która trafia do Was z innego salonu, no to pierwsze co oceniacie, kondycję płytki. Po co to robicie? Dziewczyny. Co tam sprawdzacie na tej płytce? Żeby widzieć, jakich produktów użyć. Tak, Ola. Dokładnie. Żeby wiedzieć, jakich produktów użyć. Tak, czyli oceniamy kondycję płytki. Czy płytka nie jest przepiłowana, czy warstwa dorsalna nie jest uszkodzona, czy nie jest gdzieś pęknięta, czy nie ma onycholizy, czy nie jest przesuszona nadmiernie. Czyli to wszystko sprawdzamy po to, żeby wiedzieć, czy możemy wykonać stylizację. Tak? I dokładnie tak, jak Ty powiedziałaś, Ola. Tak, Dominika, czy nie ma żadnej bakterii, prawda? I jeżeli to już sprawdzimy, to wtedy możemy podjąć decyzję, czy wykonujemy dalej stylizację i jakich produktów użyjemy. Następnie określamy typ płytki, dziewczyny i chłopaki. Określamy typ płytki. To jest, my wyróżniamy główne 3 typy. Normalna, sucha i wilgotna. I to, słuchajcie, bardzo wiele nam mówi o tym, jaka jest kondycja, jaka jest płytka i jakich produktów używamy.
Taka płytka normalna najczęściej jest długa na łożysku. Ma naturalny apeks, naturalny tunel. Najczęściej kształt ma kwadratowy lub prostokątny. Jeżeli chodzi o poziom wody i lipidów, również jest w normie. I to jest taka płytka, na której możecie zrobić wszystko, tak? System hybrydowy, twardy polimer, przedłużać, krótkie długości, to co sobie zamarzycie. Ale są jeszcze płytki bardziej problematyczne, na przykład płytka sucha. Czym ona się charakteryzuje? Długie łożysko, najczęściej przerośnięte hyponychium, najczęściej wysoki apeks. One są suche, grube, twarde, najczęściej w kształcie paznokcia rosnącego w dół, czyli tak zwane krogulcze paznokcie. W związku z tym one często pękają w punktach wzrostu. Tak, czyli co możecie wtedy zrobić? Jeżeli klientka decyduje się na system hybrydowy, wtedy ta długość musi być bardzo krótka, żeby nie było efektu dźwigni, żeby nie był zbyt długi wolny brzeg i żeby nie pękało w punkcie wzrostu. Tak, musimy tego pilnować. 2 tygodnie, maksymalnie 3 tygodnie przy krótkiej długości. Oczywiście ze wskazaniem do podniesienia tego wolnego brzegu, na przykład poliżelem czy jakimś żelem typu galaretka. Możemy go unieść, wtedy ta stylizacja będzie trwała i bezpieczna dla naszej płytki. I trzeci typ płytki to jest płytka wilgotna. To są paznokcie najczęściej o krótszym łożysku. To jest płytka płaska, wklęsła, rosnąca do góry, najczęściej w kształcie trapezowatym. Paznokcie są cienkie, miękkie, wilgotne i przez to wszystko, co za tym idzie, niestety kłopotliwe. Tu trwałość stylizacji około 2 tygodni. Najczęściej system hybrydowy odspaja się od wolnego brzegu. Co możemy zrobić? Częste wizyty co 2 tygodnie, dobrze przygotowana płytka chemicznie, mechanicznie i ze wskazaniem oczywiście do wzmocnienia tego wolnego brzegu, żeby się stylizacja nie odspajała. Tak? Czyli tu mamy te 3 typy. Dzięki temu wiemy, jak pracować, wiemy, jak prowadzić taką klientkę, wiemy, jaką wybrać bazę. Tak? Jeżeli chodzi o bazy, to już omówimy ten temat, jak będę pracowała z bazą. Jakbym zapomniała, to mi przypomnijcie, bo mogę zapomnieć po prostu. No dobrze, czyli tak, moja klientka przyszła do mnie z czystą płytką. Tutaj Dagmara miała przerwę w stylizacji około miesiąca. I co ja mogę powiedzieć o tej płytce? No, to jest płytka normalna w kierunku suchej. Widzimy tutaj niewielkie, Dagmara tutaj rączkę przesuń, tutaj widzimy niewielkie takie przesuszone miejsca. Jest troszkę połysku, jest troszkę przesuszona ta płytka. Ona nie jest bardzo miękka, ale ugina się, nie jest przepiłowana. Wszystko jest w porządku. Troszeczkę tutaj te boczki nam uciekły, no ale dzisiaj jakby nie o tym temat. Troszeczkę cofnę. O. Dobra, czyli tak, naturalny apeks, naturalny tunel, bardzo ładna płytka, jest duży obrąbek naskórkowy, który będziemy usuwać. I co jeszcze możemy powiedzieć o tej płytce? Iwanka, bardziej na środku trzymaj, bo dziewczyny na dole mają komentarze. Dobra. O. Dobra, zwracajcie uwagę. Ja sobie troszkę tu przesunę, bo ja bym chciała, żebyście wszystko super widziały. Dobrze, czyli tak, dla mnie głównie rzuca się w oczy połysk tej płytki. To jest naturalna warstwa lipidowa, która pojawiła się tu u Dagmary w momencie, kiedy zrobiłyśmy sobie przerwę w noszeniu hybrydy. Poza tym tutaj sobie odżywiała te paznokcie, stosowała różne wcierki, stąd ten połysk. I on jest tutaj główną przyczyną jakby nietrwałości stylizacji, czyli taki połysk może nam doprowadzić do tego, że stylizacja będzie się gorzej trzymała i będzie nietrwała, bo ta warstwa lipidowa to jest po prostu naturalna warstwa tłusta. Więc my musimy tą warstwę jak najbardziej usunąć. I jak to możemy zrobić? Zwykle wykonujemy to dwuetapowo. Na początek przygotujemy płytkę mechanicznie,
następnie chemicznie, tak? I teraz tak, mechanicznie płytkę przygotowujemy narzędziem ścierającym. Ja przygotowuję pilniczkiem takim typu buffer. Wy możecie to robić czym lubicie, pilniczkiem, czy bufferem, czy mandrelem z nakładką ścierającą, czy jakimś frezem, to już jest Wasza dowolność, tak jak Wam wygodnie. Ja pracuję na takim pilniczku typu buffer miękkim, po to, żeby nie przepiłować płytki. Tutaj nam amortyzuje ta pianka bardzo ładnie, więc paznokcie są bezpieczne. I tak, jeżeli chodzi o początek, chwytam palec klientki pomiędzy środkowy i wskazujący palec u mnie i pomagam sobie zawsze kciukiem. Tak? Czyli jak pracuję przy wałku bocznym, odchylam wałek boczny kciukiem. Jak pracuję przy wale proksymalnym, odsuwam wał proksymalny kciukiem. Cały czas tu pracuję. I teraz tak, przekręcam palec klientki. Przykładam całą powierzchnią swojego pilnika do powierzchni płytki i zaczynam od lewego wałka bocznego. Wykonuję takie przeciągnięcia do przodu w jednym kierunku. Lewa strona, centrum i przechodzę do prawej strony. W jedną stronę nie wykonujemy ruchów wracających, ponieważ płytka paznokcia posiada warstwy. Jest zbudowana z warstw, więc ja chcę te warstwy unieść do góry po to, żeby poprawić adhezję. Tu przy tym boczku można sobie dopiłować. Zwracamy uwagę, czy cała powierzchnia płytki jest zmatowiona. Jeżeli tak, nie ma błyszczących miejsc, przechodzę do kolejnego paluszka. I znowu odchylam kciukiem wałek boczny i zaczynam piłować lewą stronę, całą powierzchnią, centralną część paznokcia i schodzę z prawej strony. I kolejny. Lewa strona. Centralna część. Dziewczyny, nie skupiajcie się zbyt mocno, żeby tu zmatowić przy skórkach, bo to zrobicie sobie później frezem diamentowym, a jak będziecie się tutaj starały matowić tym pilnikiem, to ostrą krawędzią możecie zahaczyć o wał proksymalny i uszkodzić po prostu, zranić. Później będziecie miał problem, żeby tam frezarką dobrze frezikiem podpiłować albo wyciąć. Także skupiajcie się na tej centralnej części, tutaj wałki boczne czy wał proksymalny, to już sobie frezem diamentowym zrobimy. I odpylamy. Tutaj jeszcze troszkę sobie zmatowię. Sprawdzam sobie teraz, czy wszystko jest ok. Taka staranność w wykonaniu i dokładność dziewczyny procentuje naprawdę, więc warto chwilkę dłużej poświęcić na takie przygotowanie płytki, żeby mieć pewność, że stylizacja będzie trwała.
Dobra, czyli płytkę mamy zmatowioną. Następny krok to jest rozszczelnienie przestrzeni proksymalnej. Ja robię to za pomocą patyczka na początek, a później puszera. Patyk, zawsze zwracam uwagę na końcówkę tego patyka, czyli łagodzę go, żeby nie było jakichś ostrych krawędzi, nierówności, żeby ta moja klientka miała komfort podczas manicure, żeby to było dla niej przyjemny zabieg. Więc jak już mam złagodzony, znowu chwytam palec pomiędzy mój środkowy wskazujący, kciukiem sobie pomagam. I teraz tak, ja jestem praworęczna, więc będę mówiła wszystko na prawą rękę. Jeżeli ktoś jest leworęczny, oczywiście robi to analogicznie. Tutaj ja zaczynam odsuwać ten obrąbek naskórkowy od prawej strony, ale wiem, że niektórzy wolą od lewej. To już jak wolicie. Mamy Wy pytanie. osobiście. Pytanko? Jakie mamy Tak, pytanko? Pani Agnieszka napisała, cena, uwaga, z matowieniem w jedną stronę. Czy na koniec matowienie góra-dół jest prawidłowa? To znaczy, też Agnieszka, słyszałam o tym, że dziewczyny matowią jakby od góry do dołu. To musisz wybrać sobie, wiesz, albo matowisz od lewej do prawej, albo matowisz od góry do dołu, bo ja otwieram łuskę idąc od lewej do prawej i ona już stoi. Jeżeli teraz bym przeciągnęła od góry do dołu, to bym ją znowu zamknęła i to nie byłoby sensu. Nie miałoby to sensu. Jeżeli wolisz od góry do dołu, myślę, że możesz tak robić. Dziewczyny to robią i też twierdzą, że działa. Najważniejsze, żebyś wybrała kierunek i robiła to w jedną stronę. Tak jest moje zdanie. Ok, rozszczelniamy wał proksymalny. Teraz tak, tu na płytce mamy nabłonek. O, tutaj. Ten nabłonek zostawiamy na płytce. Unosimy tylko obrąbek naskórkowy, czyli tak zwaną skórkę. Czyli oddzielamy skórkę od nabłonka, wsuwam patyczek w dolnej części prawego sinusa i zaczynam to odlepiać. Przesuwam pomalutku drobnymi kroczkami patyczek i wykonuję taki ruch odklejający. Tak przekręcam go sobie po troszkę. Sprawdzam. Jeżeli jest potrzeba, wchodzę raz jeszcze i staram się otworzyć jeszcze bardziej. Dagmara, w porządku? Pamiętajcie, żeby pytać też swoje klientki o odczucia, żeby one tam nie siedziały z zaciśniętymi zębami w momencie, kiedy Wy tym patyczkiem rozszczelniacie, bo wiem, że nieraz może to być nieprzyjemne. Wiecie, ja mam tutaj sytuację taką, że jest niewiele tego nabłonka i jakby ja widzę wyraźnie tą granicę, gdzie jest obrąbek naskórkowy, gdzie nabłonek, ale jasne jest, że jeżeli przychodzi do Was klientka ze skórą wrażliwą, pergaminową, cieniutką, to ona ma tą skórkę jakby w jednym kawałku, że tak powiem. Czyli ta skórka jest przylepiona totalnie do płytki. Ona schodzi z wału proksymalnego i leży na płytce. Więc wtedy wiadomo, że musimy to robić pomalutku. Najpierw troszeczkę odlepiamy, później drugie przejście dalej, trzecie przejście, czwarte i ile będzie trzeba, aż do całkowitego rozszczelnienia. Wtedy również możecie sobie patyczek przekręcić odwrotnie, nie będzie Wam się tak zsuwał, bo z takiej skórki też potrafi uciekać ten patyczek. Także Troszeczkę na środek jakbyś się przesunęła. proszę tak, bardzo. Troszeczkę. I lecimy z drugim. Poniżej prawego sinusa, tu jest zawsze wolna przestrzeń. Czy to jest skórka przylepiona, czy nie, zawsze jest tu wolna przestrzeń. Zaczynamy od tego momentu i odchylamy. Cyk, cyk, przekręcamy patyczek, delikatnie naciskamy i przekręcamy. Taki ruch, jakbyście chcieli odlepić naklejkę. I drugie przejście. Teraz już unoszę troszkę wyżej. O, tu kciukiem sobie odciągacie. Ja tym kciukiem, słuchajcie, cały czas wał proksymalny ciągnę do góry. W czasie, kiedy odlepiam, ten palec pracuje i on cały czas ciągnie i pomaga.
Wchodzę z prawej strony, naciskam, przekręcam i cierpliwie, krok po kroku idę dalej. I kolejne. Czy trzęsie się obraz dziewczyny bardzo? Nie, bardzo nie. Bo ja mam tutaj zamontowane do stolika, a cała się ruszam. Ale teraz możesz zejść troszeczkę w dół. Dobra, już lecę z następnym. Troszeczkę. I teraz tak, etap z patyczkiem zakończyłam. Teraz będę pracowała pusherkiem. Tu mam pusher, tu mam szaber, to jest akurat model ze Stalexa 30×5. I teraz robimy tak. Pusher przykładamy równolegle w stosunku do płytki paznokcia. Popychamy, działamy zgodnie z zasadą push up, czyli push up. Popychamy skórkę i do góry, popychamy i do góry, popychamy i do góry. I lecimy sobie na 10 palcach. To samo. Popychamy i do góry. W porządku, Dagmara? I dalej. Popychamy i do góry. Tak. Teraz możecie sobie jeszcze od lewej do prawej, od prawej do lewej tak pusherkiem przeciągnąć. Po co to robię, dziewczyny? Jak myślicie? Dlaczego tak sprawdzam pusherkiem? Żeby zobaczyć, czy kieszonka jest całkowicie odklejona, czy nie ma na płytce żadnych sklejek głęboko. Tak, świetnie, dokładnie. Sprawdzam, czy łagodnie i bez problemu przepływa mi tutaj pusher po tym wale proksymalnym, po tej przestrzeni, czy nie ma w środku sklejek. Robię to po to, żeby nie zranić klientki później w kolejnym etapie, jak będę pracowała płomykiem, bo tam wszystkiego dokładnie nie widzimy, więc w trosce o bezpieczeństwo, żeby tutaj nie przepiłować nigdzie skóry. I teraz tak, dziewczyny, tutaj został nam ten nabłonek. Nie widzimy. Tu. O, zobaczcie. Tutaj macie nabłonek. On najczęściej się pojawia w sinusach, na tych zakrętach. Tu niewiele, tu niewiele. Tu najwięcej mamy tego nabłonka, więc Wam tu pokażę. I tak, tutaj mam niewiele, ale również zdaję sobie sprawę, że przy skórze przesuszonej bardzo często jest tutaj prawdziwe góry tego nabłonka. I teraz tak, skąd on się bierze? On się gromadzi po prostu. Jeden powód to są skłonności genetyczne, ale również nieodpowiednia praca frezem. Zbyt intensywna praca w przestrzeni proksymalnej. Często jest to też przepiłowany paznokieć. I ja sobie zdaję sprawę, że Wy, jeżeli macie tutaj nagromadzony ten nabłonek w takiej ilości, że powstaje górka, to Wy się boicie pracować płomykiem i go piłować, bo martwicie się, że Wam się ześlizgnie ten płomień, zakręci się w jednym miejscu i po prostu przepiłujecie płytkę. Dlatego ja Wam teraz pokażę, jak można sobie zrobić, ułatwić życie
I jak usunąć ten nabłonek tak wstępnie, zanim przejdziecie do pracy frezarką. Do tego celu właśnie służy mi szaber do ścierania nabłonka na sucho lub jeżeli pracujecie w technice klasycznej z keratolitykiem. Przekręcam palec klientki. Zaczynam od prawego sinusa. Na płasko przykładam ten szaberek i tak jak gumką, myszką, ruch ścierający pomalutku, pomalutku, pomalutku. Zabieram sobie ten nabłonek z płytki. Widzicie? I już mam tu czysto. O. I przechodzę dalej. I sobie zabieram. Po powierzchni delikatnie ruchem ścierającym. Przystawiam szaber na płasko, żeby nie wbić się w płytkę, słuchajcie, bo on jest dosyć ostry, tak? Więc też musicie uważać, żeby nie wbić się w płytkę. Jak ustawicie zbyt pionowo, to wtedy uszkodzicie. O. Widzicie? I już pozbyłam się z grubsza tego nabłonka, także ja już się nie denerwuję, że gdzieś mi się zakręci ten frezik. Na spokojnie mogę sobie frezować. Tutaj jest minimalna ilość. To oczywiście nie jest obowiązek, ale tak jak mówię, dla osób, które się obawiają, dla osób, które mają do czynienia z dużą ilością nabłonka, to jest pomocne. Ok. Jeszcze tutaj coś zostało. Dobra. I przechodzimy do oczyszczenia i otworzenia przestrzeni proksymalnej przy pomocy freza. Ja pracuję frezem łezka z czerwonym paskiem. Zawsze pracuję na czerwonym pasku, chyba że jest bardzo przesuszona skóra, wtedy decyduję się na niebieski, ale to są naprawdę skrajne przypadki. Pracuję na obrotach dość wysokich, 15 000, ale pracuję praktycznie w powietrzu. Muskam tylko delikatnie ten nabłonek i skórę, żeby nie było żadnych przetarć, czy żeby nie przygrzać klientki po prostu. Bo wiecie, możecie albo na niskich obrotach pracować i docisnąć frez, a możecie na wysokich i tylko muskać po powierzchni. Ja wybrałam sobie tą drugą technikę i uważam, że jest ok. Teraz tak, jeżeli chodzi o łezkę. Powierzchnia pracująca to jest ta najdłuższa powierzchnia, ta najdłuższa płaszczyzna, czyli od czubka do brzuszka. Brzuszek to jest najszerszy punkt w tym frezie, Troszeczkę wyżej. a ta płaszczyzna najdłuższa od czubeczka do brzuszka to jest płaszczyzna pracująca. I ta część freza właśnie, czy się mówi jak się odmienia? Frezu, przepraszam. Coś mi nie grało właśnie. Poprawiajcie mi od razu. Tą płaszczyzną stykacie się bezpośrednio z płytką paznokcia. I tą płaszczyzną właśnie pracujecie. Jeżeli chodzi o brzuszek, możecie go używać, ale nie na płytce, tylko na wałkach bocznych podczas oczyszczania. Tak? I teraz tak, pokażę Wam na sucho najpierw. 2 palce na papieroska, nie dlatego, żebym miała to w nawyku, ale tak się kojarzy, czyli pomiędzy środkowym a wskazującym palcem umieszczamy palec klientki, kciuk jest palcem pomocniczym. O, tutaj widzę, że jest prośba o zapisanie live'a. Live będzie zapisany. Będzie zapisany. Dobrze, czyli tak, na papieroska kciukiem sobie pomagamy. Frez płaszczyzną pracującą, czyli policzkiem, przykładamy równolegle do płytki paznokcia. Widzicie to? Dagmara, proszę tu odkręć. Przykładamy policzkiem do płytki paznokcia. Natomiast w stosunku do wału proksymalnego frez stoi w kącie 45 stopni. Tak?
Dlaczego nie robimy tak? No to są jakby logiczne sprawy. Klientka kichnie, zaśmieje się, czy cokolwiek innego i frezem wjedziecie po prostu w przestrzeń proksymalną i uszkodzicie całą, dojedziecie gdzieś do ziarnistej już warstwy w skórze, więc nie byłoby dobrze. Więc robimy to w kącie 45 stopni, żeby ten frez nam tutaj się zatrzymał. I tak, oś paznokcia centralna przechodzi przez środek paznokcia. Ja zaczynam frezować troszeczkę tutaj w pobliżu prawego sinusa. Lewą stronę pracuję na prawych obrotach, prawą stronę opracowuję na lewych obrotach, tak? Zawsze, żeby była powierzchnia ścierająca, efekt ścierania, musimy iść jakby w opór. Czyli zaczynam troszeczkę za centrum paznokcia, kąt 45 stopni, ruchy delikatne, powierzchowne, nachodzące na siebie i tylko muskam tą powierzchnię, tak? Delikatnie ścieram nabłonek z płytki paznokcia. Docieram do sinusa, wychodzę z sinusa i przechodzę od razu na wałek boczny. Tutaj. Nie pracuję równolegle do płytki, bo tu przepiłuję sobie płytkę, wejdzie mi onycholiza, punkty wzrostu poprzesuwam, więc bardzo niedobrze by było. Czyli jak wychodzę z sinusa, wchodzę od razu na wałek boczny i zaczynam oczyszczać wałek boczny. Punkty wzrostu nie zapominamy, bo tutaj najczęściej jest najwięcej warstwy rogowej, a jeżeli my tego nie usuniemy, to klientka to zrobi albo paznokciami, albo zębami. I później analogicznie robimy to samo z drugą stroną. Tak, schodzimy w sinusie, przechodzimy na wałek boczny, oczyszczamy wałek boczny i kolejny paznokieć. Dobra, włączam frezarkę, 15 000, obroty prawe i czyścimy lewą część z nabłonka. Troszkę sobie tutaj uniosę. Poczekajcie jeszcze, bo tu mi troszkę za blisko mam ten telefon. Ja go uniosę i przybliżę Wam. Przynajmniej tego jednego, żebyście widziały dokładnie. O, dobra. Jest ok? Wiesz co, czekaj. Okej. Ok. I tak, na papieroska, kciuk w pogotowiu. Odciągam wał proksymalny cały czas kciukiem. Pamiętajcie. Przykładam w okolicy prawego sinusa i ruchem ścierającym po powierzchni. Ruch nachodzący na siebie. Idę do przodu. Przechodzę na wałek boczny i oczyszczam. Wyszłam troszkę. Troszeczkę tak, ale i tak widać, jak frezujesz. A teraz to już w ogóle nie widać. Nie widać? Teraz już... Dobra, teraz się przesunęła. Dobra. I powtarzam krok. Wychodzę z sinusa na wałek boczny. I tutaj sobie oczyszczam. Jeszcze szczoteczkę założę. Dobra, czyli nabłonek oczyściłam. Teraz czyszczę górną część przestrzeni proksymalnej. Dokładnie tak samo, ruchy krótkie, nachodzące na siebie, ale teraz, dziewczyny, trzymamy się górnej części przestrzeni proksymalnej. Jak się przyjrzycie, to zobaczycie końcówkę frezu pod skórką. Ona tam sobie pracuje. I też 2 przejścia, jeśli jest potrzeba więcej, ale starajcie się jednak minimalizować, żeby nie zmęczyć tej skóry. Teraz przekręcę sobie troszkę ten palec w dół, w lewą stronę, żeby zobaczyć swój sinus.
i ewentualnie coś tu jeszcze poprawić. O, musicie widzieć, co robicie. Mam już czysty. Przechodzę do następnego palca. Pomiędzy środkowy wskazujący. Stabilizuję go, żeby mi klientka nie ruszała. Pomagam kciukiem, odsuwam, chwytam za wał proksymalny. Przystawiam policzkiem frez do płaszczyzny paznokcia i zaczynam krótkie, nachodzące na siebie ruchy po płytce paznokcia. Delikatne, tylko muskające. W lewym sinusie schodzę na wałek boczny. Teraz kciuk odchyla wałek boczny, punkt wzrostu, żebym mogła łatwiej tutaj dotrzeć. I zabieramy. I odsuwam sobie cały czas. I kolejne przejście. I przechodzę do czyszczenia górnej części. Trzymam się górnej części przestrzeni proksymalnej. Teraz zaglądam, odchylam, doczyszczam i jest pięknie. I następny paznokieć. Odciągam wał proksymalny policzkiem do powierzchni płytki i zabieram na błonek. W lewym sinusie schodzę na wałek boczny. Kciukiem odsuwam sobie wałek lewy. Przy punktach wzrostu skóra rogowa, nadmiernie zrogowa ciała zabieramy. I jeszcze raz. Odciągam do góry wał proksymalny i trzymając się górnej części czyścimy sobie tą przestrzeń. Odchylam, przekręcam, zaglądam, sprawdzam. Tutaj, jeżeli widzę z tej strony, że mam jeszcze jakiś nabłonek, to od strony centralnej sobie tutaj dochodzę. Nie od tej, bo nie dam rady. W ten sposób przepiłuję, w ten sposób czubkiem się nie pracujemy, czyli Wam to nic nie widać. od drugiej strony. Aha, nie widzicie. Czyli teraz tak. I jest ok. Przechodzimy dalej. Dziewczyny, a wy w jakiej technice lubicie pracować? Kombinowana czy klasyczna? Pracujecie, jeśli kombinowana, to jakim frezem pracujecie na co dzień? Troszeczkę wychodzi. Kombinowana, fres łezka i ścięty skozak. Czyli tutaj masz 2 frezy, używasz, tak? A próbowałaś tylko jednym, to ci zaoszczędzi trochę czasu, a można w zupełności to wszystko zrobić jednym frezem.
Dobra. Mamy czystą lewą stronę. Teraz przechodzimy do prawej strony. Czyli tak jak mówiłam, zmieniamy obroty na lewe. 15 000. Pomiędzy moje dwa palce, palec klientki, przekręcam sobie troszeczkę w bok, żebym widziała tą prawą stronę i w kącie 45 stopni policzkiem po płytce usuwam nabłonek. Troszkę wyszłaś. W prawym sinusie schodzę na wałek boczny prawy i sobie tutaj oczyszczam ten rów boczny, wał lateralny prawy i okolice punktów wzrostu. I jeszcze raz nabłonek. I teraz górna część przestrzeni proksymalnej. I przekręcam w prawo. I sprawdzam. Dziewczyny i chłopaki, ja będę pracowała nożyczkami, więc ja tej falbany nie wywijam, bo do nożyczek ona nie jest potrzebna, tylko sobie otwieram dobrze przestrzeń, tak żebym widziała linię cięcia. Wyszłaś. Już wiem, już jestem z powrotem. Ja tutaj, wy macie z opóźnieniem, jak ja widzę, to się poprawiam. Przekręcam. O. I kolejny. Policzek do płaszczyzny, płytki paznokcia, kąt 45 stopni. W sinusie schodzę na wałek boczny, oczyszczam sobie wał lateralny prawy. Popraw się. Pani Dagmara używa ściętego frezu, tylko jeżeli skórki są bardzo delikatne. Czyli stożka, tak? Kamiennego, ściętego. Czyli rozumiem, że odcinasz te skórki tym stożkiem, czy po prostu je odsuwasz? Pani Dagmara tylko je odsuwa. Mhm. Tak, no można sobie pomóc, ale to też musisz mieć wprawioną rękę do tego, żeby tą krawędzią stożka nie przepiłować płytki, bo jak skórki są cienkie, to zwykle płytka też jest wrażliwa i cienka. Pani Agnieszka pyta, czy przy każdym rodzaju skórek, nawet przy przyrośniętych bardzo, jesteśmy w stanie tym frezem tak dobrze wyfrezować. Agnieszka, więc tak jak mówiłam, nie każdy typ skóry i nie każdy typ budowa tego paznokcia, aparatu paznokciowego pozwala nam na to, żeby otworzyć tak tą przestrzeń proksymalną. I tu nie ma znaczenia, czy to robimy stożkiem ściętym, czy płomykiem.
Jeśli mamy taką możliwość anatomicznie, wtedy unosimy tą przestrzeń proksymalną i wtedy mieści Ci się ten frez. Jeżeli jest bardzo płytki, bardzo płaski ten wał proksymalny, no to wtedy nie otworzysz i nie zrobisz takiej przestrzeni, ani jednym frezem, ani drugim, bo to by było po prostu bardzo ryzykowne i niebezpieczne. Wtedy odcinasz tylko tą warstwę skórki, która jest martwa i później malujesz i aplikujesz produkt maksymalnie blisko skórki. Nie ma tego efektu już pod skórkę, ale jest również estetycznie, a przede wszystkim bezpiecznie. Dobra, słuchajcie, ja mam tutaj wszystko już pootwierane. Jeszcze sobie tutaj troszkę podczyszczę. Cofnij. Aha, jeszcze Wam coś pokażę. Jeżeli chodzi o uchwyt palca, ja to robię tak, jak Wam mówiłam. Pomiędzy środkowym wskazującym chwytam palec i pomagam sobie kciukiem. I ja wtedy tym kciukiem cały czas pomagam, czyli unoszę wał proksymalny, odchylam wałki boczne. Tak? Robię sobie taką przestrzeń i poprawiam widoczność. Jeśli chwycicie palec od dołu, nie ma w tym nic złego. Absolutnie. Ale też trzeba kontrolować, bo jeśli chwycicie go na wałkach bocznych, powyżej, tu w okolicy sinusa, a pracujecie frezem i czyścicie tą przestrzeń, ściśniecie palec klientki tutaj mocno, wtedy co się dzieje? Zobaczcie tu. Napina się ta skóra, tak? Napina się wał proksymalny, czyli już nie jesteście w stanie tutaj włożyć głębiej, bo ona jest napięta. Ześlizgnie Wam się ten frez albo zrani. To samo tu w sinusie. Jak będzie skóra napięta w sinusie, wtedy frez Wam wyskoczy i rozerwie sinus. Tak? A jeśli ja ciągnę do góry, otwieram sobie tą przestrzeń, wtedy frez spokojnie tam wchodzi. Tu otwieram, wszystko mi tu idzie. Zwróćcie uwagę, spróbujcie. Ok, czyli tak, ja mam wyraźnie, o co mi chodziło tutaj, żeby zaznaczyć sobie linię cięcia. Linia cięcia to jest ta kreseczka, tu jest biała skórka, czyli tak zwana skórka, czyli ten obrąbek naskórkowy, który musimy usunąć narzędziem tnącym, czyli nożyczkami lub cążkami. I po tej linii cięcia dokładnie ostrze musi wędrować. To zabieramy się za wycinanie. Teraz tak, kwestia nożyczek. Ja pracuję na nożyczkach firmy Stalex 23×1 z haczykiem. To jest model prosty. Odsunę Wam troszkę, żebyście to widzieli. Model z haczykiem, seria Expert 23×1. Zróbcie sobie screena. Może spróbujecie. I tak, jeśli chodzi o uchwyt nożyczek. Serdeczny palec w jedno oczko, kciuk w drugie. Na środkowym opieracie, stabilizujecie wskazującym. Palec wskazujący powinien znajdować się na śrubce albo w okolicy śrubki. I co jest ważne, palec wskazujący powinien być prosty. Jeśli macie palec przykurczony w takiej pozycji, nie wyprostowany, tylko taki przygarbiony, to oznacza, że nożyczki są zbyt małe dla Was. I jasne jest, że wytniecie tymi nożyczkami i będzie Wam może to szło nawet bardzo dobrze, tylko tutaj ja już mówię w kontekście pracy takiej długoterminowej, dłuższej pracy. Pracując cały czas z ugiętym palcem, pracując kilka godzin dziennie z wieloma klientkami, po prostu tutaj te ścięgna ponaciągacie, będzie Wam niewygodnie w tej pozycji. I to może się zakończyć jakąś kontuzją. Także zwróćcie uwagę na długość nożyczek. I teraz tak, poproszę rączkę bliżej. Dziewczyny piszą, że nie mogą przekonać się do nożyczek i używają cążek. Wiem, znam ten temat. Dziewczyny, ja wycinam nożyczkami 2 lata. Wy sobie nawet nie wyobrażacie, ile razy
No, ja jestem uparta, więc z każdą klientką próbowałam. Brałam nożyczki, wycięłam 2 palce, zrobiłam 2 palce i odkładałam, zniecierpliwiona, zniechęcona, bo coś mi nie szło, bo źle podłożyłam, bo nie wycięłam tak, jak chciałam. I naprawdę rezygnowałam w czasie, chwytałam za cążki. Ale wiecie, z uporem maniaka brnęłam do przodu, więc teraz już bardzo lubię nożyczki. Taka skórka jest idealna do wycięcia, także spróbujcie, naprawdę. Może ułatwi Wam właśnie kształt, może macie nieodpowiedni. Słuchajcie, ile ja nożyczek też próbowałam. Kształt jest niezmiernie ważny, ostrze, żeby było tutaj cieniutkie, żeby ono płynęło po prostu. Nie kupujcie nożyczek za 30 zł, bo to jest jak w banku, że nie wytniecie tymi nożyczkami, tylko się zniechęcicie. Także warto naprawdę, jeżeli chcecie spróbować, zainwestujcie w dobre nożyczki. Tutaj macie taki haczyk. Ten haczyk jakby jest wyznacznikiem długości cięcia i on powtarza kształt wału proksymalnego, tak? Czyli sobie, zobaczcie, w sinusie pięknie Wam powtarza, tutaj na tej długiej przestrzeni proksymalnej i wychodzimy w sinusie, naprawdę. I chwytam palec. Może przybliż troszkę, czy nie? Przysunę Wam troszkę, ale może na tym wygodniej będzie. Tak. Zaczynam poniżej prawego sinusa, kładę ostrze na wałku bocznym, wykonuję cięcie. I będę się starała to cięcie doprowadzić do lewego sinusa. Tak? Ja troszkę muszę jakoś wygodniej sobie usiąść, bo tu precyzyjna praca. I teraz tak, dolne ostrze pod skórkę, górne ostrze zamykacie, naciągacie, odcinacie i przesuwamy się kroczek dalej. Krótkie przejścia, milimetrowe, przesuwacie. Dolne ostrze pod obrąbkiem naskórkowym, górne ostrze zamykacie. Na linii cięcia na siebie odcinacie. Dolne ostrze pod skórkę, górne zamykam na linii cięcia, na siebie odcinam. I przesuwam się krok za kroczkiem. Widzicie dobrze? Dalej. Dolne ostrze pod skórką. Górne zamykam na linii cięcia, na siebie odcinacie. Tylko wtedy odcinacie, jeśli jesteście pewni, że jesteście w odpowiednim punkcie. I teraz dochodzę do lewego sinusa i tutaj znowu bezpieczeństwo pracy. Waszej pracy głównie, dziewczyny. Przekręcam, rotuję palec klientki i wchodzę w ten sinus. Zaraz Wam pokażę, dlaczego przekręcam palec. I kończę cięcie na lewym wałku bocznym. O. Tak? I mamy jednolite cięcie. Jedną skórką. I teraz tak, odsunę troszkę, żebyście widziały ułożenie dłoni. Zaczynam poniżej lewego sinusa. Przechodzę poniżej prawego sinusa, przechodzę do prawego sinusa, kąt nożyczek 90 stopni w stosunku do obrąbka naskórkowego, w stosunku do wału proksymalnego. Troszkę za bardzo odsunęłam. Bo chcę pokazać dziewczynom, jak tutaj pracuje ten nadgarstek. I teraz tak, tu pracujemy normalnie, trzymając palec klientki od dołu. Na najdłuższej części przestrzeni proksymalnej, takiej prostej, idziemy sobie dalej, nadgarstek jeszcze jest w takiej pozycji. I teraz, gdybym chciała wyciąć lewy sinus, nie rotując palca klientki, musiałabym to zrobić tak. Tak? Czyli ten nadgarstek już jest złożony.
I tak samo jak z długością nożyczek, z wielkością nożyczek. Zrobicie to, dziewczyny, ale do którego momentu, ile klientek, tego nie wiem. Ten nadgarstek nie może być w takiej pozycji. To jest nienaturalna pozycja i naprawdę narobicie sobie problemów. Dlatego palec klientka przychodzi na manikur, siedzi 1,5 godziny, więc może przekręcić sobie rękę jakoś tak mniej wygodnie, ale żeby Wam było komfortowo, bo Wy zostajecie w pracy. Czyli rotujecie, ten palec patrzy sobie na Was i wprowadzacie tutaj teraz te nożyczki. I ręka jest w dużo lepszej pozycji, tak? Dobra, to lecimy dalej. Poniżej prawego sinusa pierwsze cięcie. Nożyczki leżą. Wychodzę z sinusa, ustawiam w kącie 90 stopni. Dolne ostrze pod skórką, górne zamykam na linii cięcia. Na Ciebie naciągam i odcinam. I kroczek dalej. Rotuję palec klientki. Rotuję palec klientki i kończę linię cięcia. I kolejne. Dolne ostrze pod skórką, prawe górne zamykam na siebie i odcinam. Rotujemy palucha i lewy sinus. Zamykamy linię cięcia na lewym wałku lateralnym. I ostatni. Dziewczyny piszą, że piękna praca. Bardzo się cieszę, że Wam się podoba. Mam nadzieję, że wszystko... Staram się mówić jasno, prosto i pokazywać Wam jak najwięcej, żebyście jak najwięcej właśnie wyniosły z tego naszego spotkania, żebyście sobie mogły ułatwić troszkę tą pracę. Dobrze. I mamy oczyszczone, proszę. Przestrzeń proksymalna. Nie ma zadziorów. O. I teraz dziewczęta możemy... Boże, dziewczęta. Skąd mi się to wzięło? I teraz możemy zapolerować linię cięcia. Możemy to zrobić również płomykiem. Ja jestem zwolenniczką pracy jak najmniejszą ilością narzędzi, bo to skraca czas pracy, no i jakby nie rozprasza tak pracując, nie zmieniam cały czas tych frezów na okrągło. Więc obroty ustawiam sobie troszkę mniejsze. Poza tym po co komu miliony frezów? Bez sensu wydane pieniądze, później to wszystko sterylizować, trzeba pilnować. Rotuję palec klienta nachwytem od góry. Obroty są prawe na forwardzie i od wałka bocznego, tak jak gumką, myszką sobie polerujemy. Jeszcze Wam pokażę, słuchajcie, jak poleruję frezem gumką, który jest przeznaczony już jakby do wybłyszczenia tej skóry wokół paznokcia. To już takie, wiecie, na Instagrama, skórki idealne. Takie polerowanie jest, myślę, warto polerować, bo to również klientka widzi różnicę. Ona wychodząc do domu, jak ma zapolerowaną linię cięcia, nie ma tych zadziorków,
Także ona w międzyczasie, pomiędzy jednym manikurem a drugim, nie skubie, nie dłubie, tam przychodzi z czystymi skórkami, wtedy Wy macie łatwiejszą pracę i wszyscy są szczęśliwi. Dobrze. Oczyszczam sobie z pyłu. I teraz gumeczka. Ja mam dzisiaj akurat taką sporą, ale to nie ma znaczenia większego. Też na prawych obrotach. Obroty na gumce ustawiam sobie niskie, 5000, albo wysokie i wtedy tylko delikatnie dotykam. Nie zrobicie krzywdy gumką, nie przetrzecie na skórka, nie zatniecie nikogo. Jedyne co możecie zrobić to troszeczkę przygrzać. Dlatego ja zmniejszam sobie obroty, wchodzę w przestrzeń proksymalną tutaj i czyszczę sobie tą przestrzeń jeszcze dodatkowo. To też mi otwiera jeszcze, powiększa tą przestrzeń, tak? Dagmara, jak Twoje odczucia? Wszystko ok. Zobaczcie, tu możecie sobie przejechać wyżej, żeby był ten połysk. To jest warstwa jasna, czyli połysk na płytce oznacza, że usunęłam warstwę rogową, dotarłam do warstwy jasnej i tutaj muszę się zatrzymać. Nie przekraczamy warstwy jasnej, bo później już jest ziarnista warstwa, co się równa przetarciom, otarciom i uszkodzeniom tej skóry. Czyli tylko do tego połysku. Widzicie ten połysk? Widać to? Tak. Dobrze, no to ekstra. Możecie polerować na sucho, tak jak ja teraz. Możecie polerować na mokro i nawet możecie na oliwkę. Też możecie pracować tym frezem na obrotach w prawo i w lewo od centrum płytki, tak jak robiliśmy to z płomykiem. To już jak kto woli. Oczyszczam. I teraz jest moment, kiedy albo klientkę wysyłacie do umycia, opłukania rąk wodą, jeśli macie taką możliwość, nie bójcie się wody. Ja sobie oczyszczę tutaj płytkę chusteczką dla bobasów. Oczyszczymy sobie całą dłoń i tutaj płytkę. Z tych nieczystości, z tych pyłków, to jest bardzo ważne. Czysty manikur jest bardzo ważny, żeby później, żebyście nie miały problemu z położeniem stylizacji, tak? Czyli z rozłożeniem bazy. Jeżeli z Wam gdzieś utknie pyłek w przestrzeni proksymalnej, no to prawdopodobnie zalejecie go troszkę bazą, później kolorem i to już jest efekt domina. Teraz nawijam sobie na patyczek, odkręcam rękę klientki, tego już pewnie nie zobaczycie z tej pozycji, a może. I teraz od środka w lewo, te wszystkie pyłki zabieram, od środka w prawo. Nie ciągnijcie tego od prawego sinusa do lewego, bo to jest za daleka droga i nie przeciągniecie tych pyłków. Po prostu od środka w lewo. Kciukiem cały czas pomagam. Odchylam sobie. I od środka w prawo.
lewa strona i prawa strona. I taki mamy efekt. Tak. Jakbyś tak mogła jeszcze tak Mara. Dobra. I tutaj mamy etap przygotowania płytki mechanicznego zakończony. Teraz przechodzimy do przygotowania chemicznego. Czyli, jak zapewne wiecie, cleaner plus dehydrator. Przecieramy cleanerem po to, żeby odtłuścić płytkę. Cofnij. Ja sobie nawijam na palec, żebym mogła dotrzeć tutaj maksymalnie blisko tej skórki. Zabieram warstwę lipidową, odtłuszczam płytkę paznokcia i oczyszczam. Przeciągam sobie od lewej do prawej i w dół. I w dół. Również pamiętajcie, że oprócz powierzchni musimy odtłuścić od spodu na wolnym brzegu. Tak. I teraz dehydrator. Jaką funkcję pełni dehydrator, dziewczyny, i czy w ogóle go stosujecie? Poczekam chwilę, aż odpowiecie, zanim przejdę dalej. Do czego ten dehydrator? Bo on tutaj pełni kilka funkcji. Dobra. Powiem, dlaczego ja stosuję. Dziewczyny, bo jeżeli cleaner ma w swoim składzie tylko alkohol izopropylowy, wtedy możecie spokojnie zastosować cleaner i myślę, że się obędzie bez dehydratora, chyba że płytka jest wyjątkowo wilgotna czy z hyperhydrozą, wtedy jak najbardziej trzeba wysuszyć bardziej. Natomiast zawsze stosuję dehydrator, jeżeli w składzie cleanera jako dodatek jest woda, tak? Czyli muszę później wyrównać ten poziom wody. Na pewno stosuję dehydrator, jeżeli pracuję z wodą, czyli jeżeli klientka myje ręce lub tak jak ja oczyszczałam tutaj tą płytkę i wały paznokciowe wodą. Więc ja tutaj muszę wyrównać ten poziom wody w płytce. Dlatego właśnie to zastosowałam. Teraz przechodzimy do nakładania systemu hybrydowego. Stosuję tutaj, tak jak mówiłam, u Dagmary jest płytka dosyć miękka, ale nie nadmiernie, nie ma żadnych przepiłowań. To jest płytka uniwersalna, więc możemy zastosować tak naprawdę każdą bazę. Ja zastosuję bazę Rubber Didier, bazę Clear. To jest baza elastyczna i zrobimy sobie wcierkę. I teraz słuchajcie. Ja przygotowując mechanicznie tą płytkę, robiłam te ruchy w jedną stronę i mówiłam, że podnoszę łuskę paznokcia. I teraz właśnie ja Wam powiem, że uniosłam tą łuskę po to, żeby wetrzeć w nią tą bazę. Czyli będę gruntować, tak zwaną wcierkę będę robiła. To jest, ja poprawiam w ten sposób, ta baza jest moim adhezywem teraz. Ja poprawiam przyczepność produktu do płytki paznokcia. To jest tak zwane wiązanie kotwicowe.
Czyli ta płytka paznokcia, uniosłam jej łuski i one teraz stoją sobie tak. W te łuski ja wetrę bazę. Jak Wam to pokazać? O, i to się, teraz Wam tak pokażę. To są łuski paznokcia tutaj. Ja w te łuski bazę sobie wetrę i one się złapią, zahaczą się. Baza, wcierka z tymi uniesioną łuską paznokcia, z uniesionymi warstwami. Jak one się złapią, to wtedy ta przyczepność jest bardzo dobra i ta stylizacja przetrwa naprawdę 2-3 tygodnie. Tak? Czyli to gruntowanie płytki, wcierka to jest moja adhezja. I robię to pędzelkiem do żelu. Niewielką ilość bazy nanoszę na płytkę paznokcia. Zaczynam od wolnego brzegu i zaczynam ruchem wcierającym w kierunku wału proksymalnego. Wszędzie, tam gdzie będzie kolor, tam gdzie będzie baza, tam gdzie będzie jakiś produkt, tam musi być ta wcierka. Jeśli macie błyszczącą powierzchnię po położeniu wcierki, to znaczy, że to nie była wcierka. Minimalna ilość produktu i tak, żeby było widać przeciągnięcia pilnikiem. Widzicie? Od wolnego brzegu i do góry. Bardzo starannie. Dziewczyny piszą, że bardzo cenne wskazówki. No bardzo się cieszę. O to tutaj chodzi. Po to tu dzisiaj jestem, żeby właśnie te cenne wskazówki Wam przekazać. A często mnie nie zobaczycie, więc korzystajcie. Pani Monika wczoraj pierwszy raz użyła tego pędzelka i świetnie się nim pracuje. Tak, jest fajny. A do czego, Monika, użyłaś? Do wcierki czy do żelu? Pani Kasia pyta, co to za pędzelek? Już pokazuję. To jest pędzel do żelu, marka Didier Lab, pędzel numer 6, syntetyczny. Screena róbcie, bardzo fajne, elastyczne włosie, super się nakłada żel. Ja stosuję sobie do wcierki i do żelu. Polecam. Pani Monika mówi, że właśnie do wcierki go użyła, a później do żelu. No i super. Jeśli chodzi o czyszczenie, bo też często mnie pytacie, jak pielęgnować pędzelki. Nie czyścimy w cleanerze, żadnym takim produkcie do czyszczenia pędzli. Po prostu suchy wacik zamykacie i dobrze to ściągacie, żeby ten pędzelek Wam się tak zamknął. Tak? Taki cieniutki, żeby był. Dbajcie o swoje narzędzia, bo wtedy będzie Wam się przyjemniej pracowało. I teraz jeszcze ekstra bonus, jak to się mówi, Asia? Lifehack na takie rzeczy? No tak, tak. I teraz ekstra lifehack Wam pokażę. Taki naciskam, patrzcie, bo tutaj patrzcie, mam okrągłą tą skówkę, a pędzel płaski. To ja sobie tak, cyk, ściskam, on się wtedy rozszerza i patrzcie, idealnie wchodzi. Widzicie? No, warto było oglądać tego live'a? Warto. A, wcierka do lampy na 60 sekund.
Pani Monika pisze, że myślała, że źle zrobiła wcierkę, bo się nie świeciła baza. Nie, no dobrze, przed chwilą mówiłam, jeżeli się świeci i jest powierzchnia gładka, to znaczy, wtedy to oznacza, że jest wcierka źle położona. Wcierka to jest minimalna ilość produktu, którą wpychasz, uszczelniasz właśnie te warstwy paznokcia. Czyli po położeniu wcierki powinnaś widzieć przeciągnięcia pilnika po przygotowaniu mechanicznym. Wtedy jest dobra wcierka. Jeśli powierzchnia błyszczy, to znaczy, że jest za dużo bazy. I to już jest po prostu baza, a nie wcierka. Dzisiaj zrobimy sobie, słuchajcie, wyrównanie płytki taką piękną bazą. To jest mleczna baza z drobinkami, fiber baza, średnio elastyczna. I wyrównujemy płytkę. Pamiętajcie zasadę, wyrównuję, nie buduję. Miękki polimer, czyli baza, nie bez względu na to, jak ona się nazywa, czy to jest fiber, czy to jest strong, czy to jest mega baza, to jest tylko miękki polimer i to służy tylko do wyrównania płytki, a nie do budowania. Do budowania mamy produkty typu żel czy poliżel. Dobra. A jeszcze Wam pokażę, patrzcie. Tak. Teraz robimy warstwę poślizgową. Rozkładamy sobie tą bazę równo. Teraz ja w tym momencie, jak zrobiłam warstwę poślizgową, domaluję sobie od razu przy skórkach. Bo później jak nałożycie większą ilość, to po prostu jak zaczniecie sobie domalowywać, to Wam będzie płynąć na te wałki boczne, pozalewa. Więc ja to robię w tym momencie. I teraz biorę sobie troszkę więcej bazy. Iwonka, a jakiego pędzelka użyłaś? Do tego cieniutkiego Tak. już pokazuję, piąteczka Didier Lab do zdobień. Teraz jeszcze Wam podpowiem, że do pracy z żelem czy z bazą, wtedy kiedy rozprowadzacie to po powierzchni, żeby to były ładne przeciągnięcia i równe, lepiej wybrać taki troszkę dłuższy ten pędzelek. Taki minimalnie króciutki nie nadaje się do tego. Dobra, teraz sobie kładę bazę przy skóreczkach, troszeczkę przeciągnę i w dół. I teraz sobie wyrównamy. Tutaj te boki muszą być równiutkie. Równa linia. I sprawdzacie sobie na widoku z boku, żeby tutaj na końcówce nie nagromadziło się zbyt dużo produktu. Zabieracie do środka. Najwięcej produktu ma być w punkcie centralnym. Na widoku z przodu sprawdzacie linię światła. Jeśli wszystko jest w porządku, do lampy. Ja przed chwilą patyczkiem zabrałam bazę, bo ubrudziłam skórę klientki i to jest bardzo ważne, dziewczyny, bo produkt miękki polimer w kontakcie ze skórą, jak wiecie, na pewno wywołuje reakcje alergiczne, więc pracujcie czysto, nie pozwalajcie, żeby klientki wkładały
dłoń jakby brudną do tej lampy, żeby to się spolimeryzowało na ich skórze. Oczywiście warstwa clear, oprócz tego, że to poprawiła moją adhezję, to jeszcze zabezpiecza płytkę przed barwnikami, które są w bazach coverowych. Bazy coverowe przez te barwniki również się słabiej trzymają, więc to poprawia przyczepność i zabezpiecza płytkę przed barwnikami, żeby nie doprowadzić do żadnej alergii. I też nie kładziemy dużo tej bazy, bo to się słabiej utwardza też. Tak? Jeżeli nałożymy dużo, nakitujecie tej bazy na płytkę paznokcia, no to jest ryzyko, że ona na wierzchu stworzy się taki korzuszek, czyli Wam się będzie wydawało, że produkt jest spolimeryzowany, wszystko jest w porządku, ale w środku może być niestety galaretka, czyli nieutwardzony produkt, który przy kontakcie dłuższym ze skórą czy paznokciem wiadomo do czego prowadzi, do reakcji alergicznych, tak? Zróbcie sobie taki test. Na przykład na papierku jakimś czy na folii rozłóżcie sobie tą bazę kolorową w takiej ilości, jak kładziecie na płytkę paznokcia. Tylko to musi być jakiś... Nie, na folię nie, bo ona jest przeźroczysta, to te promienie przez nią przejdą i utwardzą. Na taki na przykład papierek po szablonie. I zróbcie sobie taki test, utwardźcie taką ilość większą tej bazy i zobaczycie, że jak odlepicie, na wierzchu będzie utwardzona, a w środku może się zdarzyć, że niestety nie. W ogóle sprawdzajcie sobie Wasze bazy. Róbcie takie testy na elastyczność, właśnie na polimeryzację, żebyście wiedziały, z czym pracujecie. I stosujcie się do zaleceń producenta. Jeśli producent mówi, że bazę w lampie trzeba trzymać 30 sekund, to 30. Jeśli 60, to 60. Wiecie, my nie jesteśmy chemikami, my jesteśmy dziewczynami, które robią paznokcie. Albo chłopakami. Albo chłopakami. Myślę, że oprócz mojego męża nikogo tu nie ma. A chyba, że jest, to niech się ujawni. To ja wtedy przeproszę. Straciłam wątek. Co ja mówiłam? Mówiłaś o tym, żeby sprawdzać bazę na papierkach. Ale coś jeszcze później mówiłam. Że nie jesteśmy Okej. chemikami. A tak, nie jesteśmy chemikami. Naszym zadaniem jest zrobić trwałą, bezpieczną stylizację. Także my nie musimy wiedzieć, co się znajduje. Z grubsza warto by było wiedzieć, ale nie musimy znać składu chemicznego, więc musimy zaufać producentom. Jeśli on każe 60 sekund, trzymajcie dziewczyny 60 sekund. Dobra, do lampy. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie. Może opowiesz o niespodziance, którą przygotowałaś. O, tak. Właśnie, dziewczyny. Bo tak sobie dzisiaj myślę, że wczoraj były Mikołajki, niedługo gwiazdka. To może dla Was jakąś promocję do końca tygodnia, do końca dnia w niedzielę. Minus 30% na wybrane szkolenie. Jeżeli ma ktoś ochotę, piszcie na Instagramie do mnie. Jeszcze w styczniu są wolne miejsca, także zachęcam. Wyjmij, Dagmara. Mam nadzieję, że jeszcze Was nie znudziłam za mocno, bo widzę, że tu już 1,5 godziny. Tu bardzo ciekawe rzeczy są, więc nie da się znudzić. Ale Ty to mówisz, czy... Ja czy to dziewczyny? mówię. Dobrze. Dziękuję, Asia.
A ile Wam, dziewczyny, zajmuje wykonanie takiej stylizacji hybrydowej ze zdjęciem poprzedniej? Pani Ola napisała godzina 15. No, to jest bardzo. A to nasza Ola? Tak. A ty. To jest bardzo dobry czas, Ola. To jak Dziewczyny na wyścigach zupełnie. piszą, że dopiero zaczynają, około godzina 30, 2 godziny. Dziewczyny, wy zaczynacie i wam się schodzi godzina 30, a ja już jestem starym wyjadaczem i też robię godzinę 30 w najlepszym wypadku. Dziewczyny są tu świadkami. Zarówno moja modelka, jak i Asia, wszyscy mogą potwierdzić, że jestem najwolniejszą manikiurzystką w naszym salonie. Ale słuchajcie, wiecie, ja nigdy z tego tytułu jakoś nie czułam się gorzej. Ja nie lubię pracować szybko, nie lubię pracować pod presją, ja lubię spokój. W pośpiechu to mi w ogóle produkty się nie słuchają mnie, nic nie wychodzi, więc ja wolę tak w swoim rytmie. Macie tak samo? Czy raczej chcecie pracować jak najszybciej i tempo pracy jest dla Was ważne? Pani Monika pisze, że mi bardzo długo schodzi doprowadzenie płytki i skórek. Pewnie chodziło o przygotowanie. Przygotowanie, tak, i ten proces właśnie przygotowania mechanicznego całej płytki, wycięcie skórek, no tak. No bo tutaj warto poświęcić, Monika, więcej czasu na ten etap, żeby to naprawdę był czysty manikur, to później z malowaniem już widzisz, idzie dużo szybciej. Nic już Ci tam nie przeszkadza, nie plącze się pod pędzelkiem. Także nie stresuj się w ogóle. Mi też to najwięcej czasu zawsze zajmuje. Tobie? Jako Tak. Tobie? No, mi też. To wszystkim. I bardzo dobrze, bo to jest bardzo ważny etap, tak? To przygotowanie płytki. Oj, przepraszam. Chyba trąciłam. Jeszcze Wam coś pokażę. To jest taka pomoc, udogodnienie. Jak kładę bazę, taką wyrównującą, troszkę za dużo, to zaczynam rozprowadzanie tej bazy zawsze od wewnętrznej części palca, czyli od tej części, która sąsiaduje z kolejnym. Nigdy nie zaczynam od tej zewnętrznej. Zgadnijcie dlaczego, oprócz Oli, bo ona wie. I oprócz Ciebie, Asia. Dobrze? Ja się nie odzywam. Ciekawe, czy dziewczyny wpadną na to. Pani Kasia napisała, bo przechylamy palec. No i co wtedy, Kasia? Pani Monika napisała, żeby nie dotknąć. Zaraz.
Wam pokażę. Zobaczcie. Nakładam sobie większą ilość bazy w punkcie centralnym. I teraz tak, jeśli zacznę rozprowadzać od zewnętrznej części, to a później rozprowadzając po lewej stronie, przekręcę automatycznie palec w bok. I tak jak mówiła Kasia, zanim obrobię tą stronę, to z tej strony mi tu spłynie na skórki. Zobaczcie, zastanówcie się, czy w Waszej pracy nie zdarzało się tak, że Pani po wyjęciu ręki z lampy, którą też wkłada troszkę pod kątem często, zależy gdzie stoi lampa, jak wyjmuje rękę z lampy, czy ten lakier gdzieś tam, ta baza, bułeczka się nie zrobi właśnie z boku. Więc ja najpierw zapobiegliwie, sprytnie robię sobie lewą część, potem prawą. Przy lewym ręku, bo przy prawej odwrotnie, tak? Czyli zawsze te zewnętrzne strony na końcu robię. U Pani później tak położę rękę boczkiem i wszystko mi tutaj by spłynęło. O, taka rada. I czyszczę pędzelek. Dziewczynom się zdarzało to. No, bo mi też właśnie się to zdarzało, ale w końcu wpadłam na taki pomysł. I już bardzo rzadko się zdarza. Też przyczyną może być za duża ilość bazy. To też na to zwróćcie uwagę, dziewczyny. Teraz pokryjemy całość topem. Ja mam top taki super błyszczący. To jest top bez warstwy dyspersyjnej, bez przemywania. I teraz kładąc top, również zwracamy szczególną uwagę na to, żeby był wszędzie tam, gdzie baza. Jeśli malujecie kolorem podskórki, to top musi być dokładnie tam, gdzie kolor. Bo jak klientce urosną paznokcie, to uwierzcie mi, że ten kolor hybrydy będzie się różnił. Ten, który jest zabezpieczony topem, od tego, który był pod skórką i top do niego nie dotarł. No poza tym będą się tam przylepiały do tej warstwy klejącej różne farfocle. Pani Monika napisała, dlatego uwielbiam oglądać Twoje szkolenia. Wiele rzeczy i udogodnień można się dowiedzieć. Naprawdę? Jakie to miłe. Chyba. No po prostu cieszę się. I teraz ja sobie tak rozprowadzam, słuchajcie, na płasko. Ja w ogóle pędzelek zawsze trzymam na płasko. Odkręcamy. Nigdy nie czubkiem. Wtedy produkt się łatwiej rozprowadza. I to jest moment też, jeżeli zauważycie, że macie gdzieś nierówną powierzchnię, że ta baza jednak nie rozłożyła się tak ładnie, to jest ten moment, kiedy możecie sobie topem wyrównać jeszcze powierzchnię do lampy. Czyli tą linię światła jeszcze zrobić taką ładniejszą. Pani Agnieszka również jest tego samego zdania? Dziękuję, Agnieszka. Ja do Was mówię na ty, bo przypuszczam, że wszystkie jesteście młodsze niż ja. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłam. Poza tym, no przecież jesteśmy tutaj, wszyscy się znamy. Dokładnie. Miało być po przyjacielsku. Miła atmosfera, więc wyjmij, Dagmara. Jeżeli chcecie też, żeby Wam się łatwiej malowało, rozprowadzało top, to możecie sobie zabrać warstwę inhibicyjną od góry do dołu. Bo na tej śliskiej warstwie baza ma dosyć dużo tej warstwy inhibicyjnej, ślizga się pędzelek, więc tak będzie nam łatwiej.
Iwonko, czy ta mikołajkowa zniżka dotyczy wszystkich szkoleń? Wszystkich. Podstawowe do szkolenia, korekta poliżelem, manikur kombinowany. Czy taki manikur, który ja teraz robię, czyli taki już, słuchajcie, wyższy poziom, to jest na doszkoleniu i to szkolenie nazywa się Master Mani i to jest opracowanie skórek w technice kombinowanej, takiej jak Wam dzisiaj pokazałam według schematów i utwardzenie płytki żelem bez piłowania. Praca z naturalną płytką, utwardzenie, bo wiecie przecież, że system hybrydowy możecie położyć tylko na krótkie, naturalne paznokcie, tak? Takie mniej więcej 2 mm wolnego brzegu lub inaczej możecie sobie to zmierzyć, taka 1/4, 1/3 łożyska, długości łożyska. To się nadaje pod bazę hybrydową i pod system hybrydowy. Natomiast, czyli pod miękki polimer. Natomiast jeżeli klientka chce nosić dłuższe paznokcie, naturalne, ale dłuższe, no wtedy dziewczyny dla bezpieczeństwa musicie przejść już na utwardzenie twardym polimerem. To może być poliżel, to może być również żel. A w ogóle napiszcie mi, czy macie problem właśnie, bo wiem, że dziewczyny nieraz mają problem, żeby klientkę namówić, aby ona przeszła na system twardego polimeru, czyli na żel. Że klientki mówią, bo to grube, bo to sztuczne, że one chcą hybrydę, ale chcą długie paznokcie. Macie tak podobnie w pracy z klientką? Asia, przeczytaj mi, jak dziewczyny napiszą. Dobrze. I do lampy. Dziewczyny nieśmiałe. Nic nie napisały. No może nie mają problemu po prostu. Może tak. No, także ja podkreślam, że dłuższe paznokcie powyżej 1/3 długości łożyska już należy wzmocnić twardym polimerem. To może być żel bez piłowania, żel w butelce, który aplikuje się dokładnie tak samo jak baza. Nawet klientka nie musi o tym wiedzieć. Słuchajcie. Kasia napisała, że z żelem dłużej schodzi, pewnie dlatego klientki chcą hybrydę. No Kasia, no to po prostu możesz zastosować taki żel w butelce, który się stosuje tak jak bazę hybrydową i to jest żel bez piłowania. Nie musisz go opracowywać później, ale paznokieć jest wtedy utwardzony. Możesz nadbudować troszeczkę apex wtedy i normalnie pracować, budować architekturę, co zabezpieczy paznokieć w strefie stresu, w punkcie wzrostu. Monika napisała, ja sama mam długie paznokcie, ale używam bazy i też mi się dobrze trzyma. No to dobrze, może masz po prostu mocne paznokcie z natury, bo przy cienkich to raczej by nie przeszło. No wiadomo, wiecie, że są wyjątki od reguły. Wszędzie są wyjątki, które potwierdzają właśnie takie reguły. Ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jednak przy dłuższych paznokciach warto spróbować z żelem.
I nie mówię tu o budowaniu, jakimś dużym opiłowaniu, o takiej grubości, tylko o naturalnych kształtach. Dobra, top położony. Teraz on się wysuszy w lampie. Top najczęściej polimeryzuje 120 sekund, więc teraz weszła ręka na 60, to później jeszcze 30 sekund, tak troszeczkę przechyl z boku. Ja Wam w międzyczasie pokażę, jak czyszczę taki frez typu gumka, bo jak widzicie, tu jest dużo białka na nim. Tutaj jest warstwa rogowa skóry, zebrała się, więc on jest już stępiony i po prostu brudny. Oczywiście myjka ultradźwiękowa i sterylizacja, można poddać tym procesom taki frez i nawet trzeba, ale wcześniej musimy go sobie zaostrzyć. Używamy do tego celu po prostu pilnika lub baferka. Przykładam i ostrzę sobie tą końcówkę. Troszeczkę ostrość zgubiła się. O, i jest jak nowe. Widzicie? Czy ten żel w butelce też można zaciskać? Nie. Żel w butelce to jest coś pomiędzy żelem a bazą hybrydową. On jest bardziej elastyczny, więc jeżeli go zaciśniecie, po prostu nie ma sensu, bo można wszystko zacisnąć, ale jeśli zaciśniecie taki żel, to on prawdopodobnie się rozpręży. Ok. I mamy stylizację gotową. I teraz tylko podpiłuję wolny brzeg. Jeszcze co do piłowania, skracania paznokci, słuchajcie, bo ja nie poruszyłam tego tematu, bo tutaj klientka przyszła mi praktycznie z paznokciami na zero, bo ona ma tutaj hyponychium podrośnięte, więc tutaj jest totalnie zero. Nie ma co piłować, dlatego zapomniałam o tym. Ja paznokcie skracam na koniec, pod warunkiem, że to jest skrócenie maksymalnie milimetr. Jeżeli klientka przychodzi i chce znacząco skrócić, to najpierw w procesie przygotowania mechanicznego skracam sobie większą część, ale w głowie pamiętam o tym, że będę jeszcze podpiłowywać na koniec stylizacji. Więc zostawiam sobie ten milimetr czy pół milimetra, żeby jeszcze zakończyć, nadać ostateczny kształt, żeby było równo, lekko. Z boku macie tak. Także sobie podpiłuję teraz. Wkładam sobie pilniczek pod płytkę i minimalnie tą końcówkę zabieram. Jakiej gradacji pilniczka używasz najczęściej? Tylko 180 i większej. Nie używam nic poniżej, tak? Bo tutaj, jeśli chodzi o nasyp, to im niższy numer, tym grubszy jest ten nasyp i mocniejszy pilnik. Ja używam 180, ale oczywiście dlatego, że ja pracuję, tak jak mówiłam, z naturalnymi paznokciami. Możesz pewnie użyć 100, ale to bardziej już przy nadawaniu kształtu, przy skracaniu takich paznokci twardych, przedłużanych, jak pracujesz z żelem, czy poliżelem, czy akrylem.
I słuchajcie, dobiłyśmy do końca. Zrobię oczywiście zdjęcia, wrzucę na relację, pewnie jutro. Słuchajcie, będzie mi miło, jak tam jakiś będzie odzew po tym live'ie. Jak coś do mnie napiszecie, czy coś zastosowałyście, jakąś moją technikę, czy jakiś mój sposób, czy się sprawdza, czy lubicie, czy lepiej Wam się pracuje, czy łatwiej, szybciej, wolniej. Cokolwiek napiszcie. Na koniec oliwka. Przy okazji jeszcze tego zrobionego. Wmasowuję. I od spodu. Jeszcze sobie tu dokładnie wetrę. Też dziewczyny usuwam teraz, wcieram jakby tutaj w te szczelinki wszystkie, ale również zabieram nadmiar oliwki, bo jeśli chcę zrobić zdjęcia, to pamiętajcie o tym, że to nie może być taki połysk oliwki na tym zdjęciu, bo to się bardzo odbija i to wszystko widać. Nieestetycznie to wygląda wtedy. Julka napisała: dzielna modelka i przemiła autorka relacji. No, to do Was, dziewczyny. No, dziękujemy. No, dziewczyny też na pewno, tak, dziewczyny? Miło Wam? Tak. Pani Edyta pisze: dziękujemy za cenne wskazówki. Dzięki też. Cieszę się. Przypominamy o promocji na szkolenia. Przypominam o promocji mikołajkowo-wigilijnej, choinkowej. Dobra, dziewczyny. I tak, i mamy efekt. Proszę, może Wam tu troszkę przybliżę. Piękna jest ta baza, nie? Co myślicie? Ojej, patrzcie, jak pięknie lśni. Boże, zachwycam się po prostu. Idealna Sama pod sobie jakąś taką zrobię. śnieżynkę. No, pod jakąś śnieżynkę, dziewczyny. Totalnie. Mhm. O. Dobra. Każdy ma swoje sprawy. Już późna noc, także Dziewczyny, jeszcze raz zmienię. tylko proszę o Tak? nazwę tej bazy, której użyłaś. A dobrze, jest tej drobinką. błyszczącej. Już pokazuję, róbcie sobie screena. To jest fiberbaza Didier Lab. Shimmer White. Dobrze widzę? Tak. Dobrze. To jest taka mleczna z drobinkami właśnie. Nie wiem, czy jeszcze jest promocja na sklepie Didiera na te bazy. Nie mam zielonego pojęcia, bo wiem, że była, ale przy okazji Black Friday. Teraz jakby już dawno nie ma Black Friday, ale może promocja jeszcze jest, wiecie. W każdym bądź razie zawsze obowiązuje mój kod zniżkowy, to jest kod dedykowany Iwona20. Jak wbijecie ten kod, to jeśli nie ma promocji na sklepie, dostajecie 20% upustu na produkty. Jeżeli jest jakaś duża, potężna promocja, tak jak była teraz, to dostajecie dodatkowo 5% zniżki. Także wpisujcie sobie z kodem, to zaoszczędzicie. No i co? Ja jeszcze może przekręcę na siebie, żeby się z Wami pożegnać. O.
Dziewczyny, bardzo Wam serdecznie dziękuję za udział w live, za spotkanie ze mną. Mam nadzieję, że skorzystacie, że było Wam tak miło jak mi. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Co teraz, Asia? Zapisz relację. Zakończ teraz i co? Asia to jest techniczna, a ja to totalnie.